było kilka takich kamieni milowych, bardzo istotnych, które sprawiły, że no ta aplikacja jest właśnie taka dostępna i jakbyście mogli wspólnymi siłami przeprowadzić mnie i słuchaczy, jakie były od początku, nie wiem, pomysł, kiedy powstał, musi być apka, mamy Rock Mobile, wiadomo, i trzeba ją zrobić, a potem jakby jakie były najważniejsze kamienie milowe, które sprawiły, że ta aplikacja stała się aż tak powszechna. Zakładam, że to już jesteście grubo powyżej 1 miliona pobrań, nawet nie sprawdzałem najnowszych danych, ale pamiętam z któregoś mobile teraz. Grubo, około 7 milionów użytkowników w tym momencie, więc rzeczywiście, no można powiedzieć, że w zasadzie jedną z największych aplikacji w Polsce, na pewno myślę, że w top 10 albo i nawet wyżej. Więc tak, no, to korzystanie... Od początku, jakie były właśnie kamienie milowe od pomysłu, kiedy jakby umiejscowmy to w czasie też? No, my akurat jak się pojawiliśmy w InPoście właśnie te 3 lata temu, to tak naprawdę wtedy była już pierwsza wersja, można powiedzieć, aplikacji mobilnej, ale no, ciężko to porównywać z tym, co mamy obecnie i rzeczywiście początkiem 2019 wystartowaliśmy jakby z obecnym kształtem aplikacji mobilnej. Wcześniej przede wszystkim, jeżeli chodzi o te interakcje i sprawdzanie statusów przesyłek, no to głównie wiadomo, że nasza strona internetowa, na której można sobie sprawdzać statusy paczki i SMS-y, które przychodziły z powiadomieniami. No chcieliśmy coś zmienić, chcieliśmy też właśnie wykorzystać to, że coraz więcej osób już korzysta bardzo w taki naturalny sposób z urządzeń mobilnych, jest w stanie obsługiwać bez problemu aplikacje mobilne. No i też widzieliśmy, że to jest ten kierunek, gdzie trzeba rozwijać biznes jako taki, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób będziemy się kontaktować z klientem, jak będzie ten interfejs wyglądał, poprzez który klient z naszymi usługami ma styczność. Więc jakby oczywiście była taka motywacja, no a wszystko się zaczęło, można powiedzieć, właśnie niecałe 3 lata temu, gdzie wystartowaliśmy z tą w obecnym kształcie, oczywiście bez tych wszystkich opcji, bo one zostały dokładane w czasie, o czym będziemy mówić, no właśnie wtedy wystartowaliśmy już tak na 100%. Że mobile będzie jakby tym głównym kanałem, nazwijmy to, komunikacji z użytkownikiem. Myślę, że tak moglibyśmy to ująć. Tak, okay. Dokładnie. Ta aplikacja, ta pierwsza aplikacja, o której tutaj Maciek wspomniał, to jest tak naprawdę 2015 rok. To była taka próba wejścia w mobile. To była aplikacja, która była zrobiona i wypuszczona tak naprawdę tylko na systemy Android. Jeżeli ja dobrze pamiętam, to chyba była 1 albo 2 wersje i przez te 4 lata de facto oszałamiająca liczba kilkudziesięciu tysięcy pobrań. Tak naprawdę aplikacja był troszeczkę za wcześnie jak na swoje czasy. Ten rynek mobile wtedy w Polsce był bardzo niszowy. Mało kto tak na poważnie myślał. Raczej tutaj była kwestia użytkowników webowych. Z tego względu też zakładam, że ten pomysł został porzucony. No i później to, co powiedział Maciek, czyli 2019 rok. Zupełnie inne podejście. Tutaj mógłbym troszkę też nawiązać do tego softu paczkomatowego nowego, który był, jego architektura została stworzona tak, żeby później mógł się łatwo skalować. Tutaj też, jeżeli chodzi o aplikację, takie podejście od strony backendowej zostało założone, że ma być to coś, co nie będzie zrobione w 2019 roku i później nie będzie rozwijane, tylko raczej była już podjęta taka długofalowa strategia, że będzie to takie główne narzędzie, główny interfejs dla naszych użytkowników, więc ta architektura też została tak przygotowana. Od strony frontowej również takie podejście zostało wzięte, z tego względu też aplikacja została napisana natywnie, żeby tutaj bez żadnych ustępstw czy kompromisów, tylko jak najlepiej tą aplikację dostosować do możliwości systemu, żeby jak najwyższą jakość zapewnić temu naszemu użytkownikowi.